Dzisiaj pogadamy sobie o pieniążkach, dlatego też zabrałam Was na Wall Street. Opowiem Wam dzisiaj, ile trzeba zarabiać, żeby przetrwać w Nowym Jorku. Zapraszam serdecznie na odcinek. Polka w Ameryce. Idziemy sobie na spacer po Wall Street. Ja już zakładam okulary przeciwsłoneczne, bo praży słoneczko. Nareszcie. I opowiem Wam, jak to jest właśnie z pieniążkami w Nowym Jorku. Bo często na różnych forach internetowych pojawia się pytanie na zasadzie, ile się zarabia w Nowym Jorku. Więc postanowiłam ugryźć ten temat z innej strony, mianowicie ile trzeba zarabiać, żeby tak naprawdę móc tutaj mieszkać. I opowiem Wam o tych kosztach życia w Nowym Jorku z dwóch perspektyw. Z perspektywy pierwszej, czyli ile trzeba zarabiać, żeby przetrwać, ile tak naprawdę jest minimalnie potrzebne na to, żeby w ogóle mieszkać w Nowym Jorku. I powiem Wam jeszcze z takiej perspektywy, ile zarabiać, żeby było okej, bez żadnych super luksusów, ale żeby było okej, żeby się fajnie mieszkało. Słuchajcie, zacznę może od najważniejszej kwestii, mianowicie w Nowym Jorku płaca minimalna wynosi $15 za godzinę. Czyli jeśli masz pracę, która płaci Ci minimalną stawkę, to tygodniowo zarabiasz $600. Po podatkach, które są jedne z najwyższych w Stanach Zjednoczonych, wychodzi na to, że po podatkach pewnie masz około powiedzmy 400, może $420 tygodniowo z płacy minimalnej. Ja sobie zrobiłam taką listę wydatków i będę po kolei każdy z tych czynników omawiać, będę mówić, ile co kosztuje w Nowym Jorku, w mieście, jak tu się mieszka. Zacznijmy od mieszkania. Miałam oddzielny odcinek dotyczący cen mieszkań i w ogóle tego, jak znaleźć w Nowym Jorku mieszkanie, także zapraszam na ten odcinek. Natomiast w skrócie powiem, że jeśli chodzi o najtańsze mieszkania, zakwalifikowałabym to w granicach pokoju, mieszkania z kimś, dzielenia pokoju. Myślę, że byłaby to kwestia między $600 a $800. Myślę, że za tą cenę można znaleźć już jakieś miejsce, gdzie można się zatrzymać na parę miesięcy. Natomiast jeśli chciałoby się już jakieś takie fajniejsze mieszkanie i też albo właśnie pokój, albo małą kawalerkę, to myślę, że te kwoty już są w granicach $1200 do $1500, jak przeznaczyć da się na mieszkanie, to wtedy już są naprawdę w porządku warunki. Jeśli chodzi o internet i o telewizję, to ja płacę $75 miesięcznie za internet. I nie sądzę, żeby tu się dało jakoś specjalnie zaoszczędzić. Ja mam dodatkowo internet bez telewizji, ponieważ mam subskrypcję do Netflixa, do Hulu i to mi w zupełności wystarcza. Mam też subskrypcję do YouTube'a, także o subskrypcjach to zaraz. Natomiast koszty, myślę, internetu to właśnie w granicach $75, jeśli tanio, tak jak ja chciałam, tylko internet w domu. Natomiast jeśli chodzi o telewizję, to tu już byłoby w granicach powiedzmy $130–150. Także żeby mieć tą wygodę, że ma się i internet, i telewizję w domu, to myślę te $150 miesięcznie trzeba wydać. Następnie prąd. W zależności od tego, z iloma osobami mieszkasz, na tyle dzielisz ten rachunek. Myślę, że $50 na osobę to jest taki standardowy koszt i to niezależnie od tego, czy mieszkasz samemu, czy z ludźmi, czy mieszkasz w lepszej dzielnicy, czy w gorszej, prąd kosztuje tyle samo. Także myślę, między $50 a $100 za osobę wynosi rachunek. Telefon. Słuchajcie, rachunki za telefon są dość kosztowne. Natomiast ja się troszkę wycwaniłam, jak tutaj przyjechałam w 2014. Mianowicie nie założyłam sobie stałego numeru, a kupiłam sobie taką kartę prepaid. I ja do dzisiaj, przez ostatnie prawie 7 lat już, płacę $20 miesięcznie za telefon,
podczas gdy najtańsza, na przykład najtańszy Verizon czy najtańszy AT&T, T-Mobile, wszystko to około $50. W związku z tym, żeby tak przyoszczędzić, to powiedzmy, proponowałabym też taką właśnie kartę prepaid. Ja mam akurat sieć, która nazywa się UltraMe i od 7 lat normalnie z niej korzystam, także zaoszczędziłam mnóstwo pieniędzy, po prostu nie zapisując się na abonament. Zaoszczędziłam $30 miesięcznie przez prawie 7 lat. Także jeśli chce się mieć super plan, to myślę w okolicach nawet $100 za osobę, natomiast jeśli chce się jak najtaniej, to można tak jak i ja za 20 miesięcznie. Jeśli chodzi o jedzenie, to miałam specjalny odcinek, w którym zabrałam Was do dosyć taniego sklepu na Manhattanie, także można sobie zobaczyć, ile konkretnie, które produkty, ile kosztują. Natomiast ja powiem szczerze, że da się przetrwać za $100 tygodniowo na jedzeniu w mieście, nie wychodząc jednak do żadnych knajpek, nie kupując kawy w Starbucksie. Każda kawa to $6, a lunch na mieście to powiedziałabym tak między 15 a 25 za osobę. Natomiast można też oczywiście wychodzić i jeść sobie na mieście, tylko w godzinach, w których jest to tańsze, kiedy jest tak zwany happy hour albo są jakieś lunch specials. Wtedy koszt taki może być między 10 a $15. Z kolei fast foody, bardzo popularna nowojorska pizza, na przykład pizza na kawałek kosztuje $2, także tak też się da. Natomiast ja wydaję na jedzenie osobiście około $500 miesięcznie, jeśli chcę być na tym niższym, powiedzmy, pułapie. Natomiast jeśli w danym miesiącu dużo pracuję i nie mam czasu gotować, bardziej wychodzę na przykład do knajp, to jestem też w stanie wydać między 700 a $1000 miesięcznie na jedzenie. Jeśli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne, to sprawa jest troszkę bardziej skomplikowana, jak możecie się domyślać. Dlaczego? Mianowicie ubezpieczenie zdrowotne nie jest tutaj państwowe w Stanach, jest sprywatyzowane, więc w zależności od tego, gdzie pracujesz, w zależności od tego, ile zarabiasz, w jakim mieście, w jakim stanie żyjesz, koszty tego ubezpieczenia będą inne. Więc najtańsze ubezpieczenie w Nowym Jorku, żeby kupić, to myślę, że to jest koszt około między 100 a $200. To tak najtaniej. Natomiast średnio ubezpieczenia są w zakresie między 600 a $1000 za osobę za miesiąc, ubezpieczenie zdrowotne. I wtedy masz świadomość, że jak coś Ci się stanie, jak faktycznie pójdziesz do szpitala, będzie jakiś problem, to wtedy nie będziesz musieć dopłacać aż tyle, ile będziesz dopłacać, kiedy weźmiesz to tańsze ubezpieczenie, bo jeżeli bierzesz tańsze ubezpieczenie, to nie wszystko ono pokrywa i masz też wyższe wydatki w razie W. Czyli zależy, jak bardzo choruje się de facto, czy ma się jakiekolwiek schorzenia, natomiast nie polecam być w ogóle w Stanach Zjednoczonych bez żadnego ubezpieczenia zdrowotnego, bo naprawdę może to pochłonąć oszczędności życia tak naprawdę, jeśli coś się stanie, jeśli Cię auto potrąci na przykład. Także w Nowym Jorku proszę, wszyscy zawsze przyjeżdżajcie chociażby z ubezpieczeniem turystycznym, można je kupić w Polsce przez internet. Trzeba być tutaj zdecydowanie z ubezpieczeniem. Jeśli chodzi o transport, to można mieć albo własne auto, oczywiście, albo można poruszać się metrem. Metro na miesiąc kosztuje $127. Taksówki są w zakresie, w zależności od odległości, ale myślę, że taksówki są tak, powiedzmy, średnio $15–20 za kurs. Jeśli chodzi o posiadanie samochodu, ja osobiście nigdy nie miałam swojego samochodu. Moi partnerzy mają samochody, Byłam z 2 facetami tutaj w Stanach i oboje mieli jakby swoje samochody, które ja mogłam prowadzić.
Natomiast koszt takiego samochodu to w ogóle się mija z celem, mi się wydaje, posiadanie takiego samochodu. Mimo że kocham prowadzić i bardzo tęsknię za możliwością prowadzenia samochodu na co dzień, tak wydaje mi się, że w Nowym Jorku to po prostu nie ma sensu, bo samo ubezpieczenie jest w granicach $150–200 miesięcznie. Do tego, jeśli auto bierze się w leasing, co jest bardzo popularne w Stanach, to też płaci się kilka setek. I parking jest najdroższy. Jeśli zamawia się miesięcznie parking w określonym miejscu, to jest to między $300 a $400 miesięcznie. Natomiast jeśli się zaparkuje przy ulicy i się okaże, że jest się na przykład za blisko hydrantu albo gdzieś się źle postawiło samochód, to wtedy dostaje się mandaty i z takich mandatów też może się sporo uzbierać. Mój chłopak już kilka takich mandatów dostał przy naszym miejscu zamieszkania, bo z kolei nie zapłacił za miejsce parkingowe, żeby być zawsze w jednym konkretnym miejscu. Mój kolega, który mieszka na Queens, za taki parking płaci $350 miesięcznie. Także jeśli by to wszystko obliczyć, to tak naprawdę za transport taka osoba jak ja, która nie posiada samochodu, płacę około właśnie $130 miesięcznie za bilet na metro i ewentualnie czasami właśnie jakieś Ubery w jakichś takich sytuacjach, gdzie potrzebuję skorzystać z taksówki. Natomiast jak się ma auto, to faktycznie już trzeba liczyć się z tym, że to $600–700 miesięcznie wydaje się na takie autko w Nowym Jorku. Lekarstwa i kosmetyki to są dość kosztowne sprawy tutaj w ogóle w Stanach, nie tylko w Nowym Jorku. Także ja sobie przywożę te produkty z Polski. Co jestem w Polsce, to nakupię sobie. Podam Wam przykład. Głupie opakowanie wacików kupię sobie za 12 zł taki duży 3-pak, czyli ile to jest 12 zł, to są $3. Tutaj jedno kosztuje $4–5. Także już zaoszczędzam 3 razy więcej, jakby w tej samej cenie mogę kupić. Każdy używa kosmetyków, faceci, kobiety i obojętnie, czy jest to pasta do zębów, czy jest to szampon. Te wszystkie rzeczy są dość tutaj kosztowne. Jakieś witaminy z apteki to minimum $10, więc ja szczerze mówiąc na kosmetyki łącznie z jakimiś tam do malowania się i tak dalej, to wydaje około $100 miesięcznie, trzeba się z tym liczyć. Natomiast jeśli tylko jakieś podstawy się chce, jeśli się unika właśnie wydawania, kupowania, szuka się jakichś tańszych sklepów, bo też są takie sklepy na przykład za $1, to myślę, że w tych $50 się można spokojnie zamknąć z tymi opłatami. Rozrywka i usługi. Jeśli chce się przetrwać, to nie wydaje się nic, nigdzie się nie wychodzi, nie ma tej rozrywki, więc de facto mogłabym tutaj postawić 0, że ktoś nigdzie nie wychodzi i tak naprawdę, żeby przetrwać w Nowym Jorku, nie trzeba nigdzie wychodzić. Natomiast, żeby już tak pożyć w miarę przyjemnie, teraz coraz więcej się otwiera miejsc, teatry jakieś na Broadwayu, kina się otwierają, pójść sobie na przykład można pojeździć na łyżwach, gdzieś pójść sobie na masaż. Takie rzeczy są tutaj dość drogie. Dla przykładu masaż, miałam w zeszłym tygodniu masaż, kosztował $100, a jeszcze trzeba dać napiwek tej pani masującej, więc dałam $20, czyli $120 za masaż aż. Na przykład wyjście do kina, sam bilet kosztuje $15, do tego jakiś popcorn, cola, robi się z tego 30 za jedno wyjście do kina. Oczywiście nie trzeba nic wydawać na rozrywkę, nie trzeba chodzić do kina, nic nie trzeba robić. Także żeby przetrwać, to tych rzeczy nie trzeba robić, można wydać dosłownie $0. Natomiast jak już się chce gdzieś powychodzić, to myślę, że taki koszt rozrywki trzeba szacować w okolicach od $200 wzwyż. Ja wydaję powiedzmy $200–300 miesięcznie na tego typu rozrywki. I ostatni bardzo ważny czynnik to subskrypcje. Każdy ma jakieś subskrypcje.
Są to różne subskrypcje, w ogóle interes subskrypcji tutaj w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, czy tak samo jest w Polsce, ale dosłownie byłam na przykład zasubskrybowana, płaciłam $10 co 2 miesiące, żeby dostawać nową szczoteczkę do zębów i pastę. Także są nawet takie subskrypcje. Są subskrypcje ubrań, że Ci wysyłają ubrania, które nosisz przez miesiąc i później je odsyłasz, że następny miesiąc masz nowe ubrania. Są subskrypcje perfum, że Ci wysyłają nowe perfumy co miesiąc i za to się też gdzieś tam dychę płaci. Jest subskrypcja, że Ci wysyłają produkty, z których trzeba zrobić jedzenie i Ci od razu wysyłają, to jest w sumie coś genialnego, że od razu Ci wysyłają przepis, jak zrobić dane danie i się samemu wybiera co tydzień inne dania na ten tydzień i Ci dostarczają produkty konkretnej właśnie wagi, tyle ile potrzeba do zrobienia danego przepisu. Mnóstwo jest tych subskrypcji, ja ze względu na swoją pracę tych subskrypcji mam dużo, bo pracuję na planach filmowych jako aktorka i zdarza mi się, że potrzebuję właśnie mieć subskrypcję na przykład strony castingowej, subskrypcję swojej strony internetowej www.alexrak.com, jak ktoś ma ochotę sobie zobaczyć, co ja tutaj w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku pokręciłam. Generalnie ja wydaję osobiście dość dużo na te subskrypcje, bo mam subskrypcje, tak jak mówiłam właśnie, i Netflixa, i Hulu, i YouTube'a, i mam subskrypcję Spotify na muzykę. Także ja wydaję około $200 miesięcznie, tylko że to też jest takie życie właśnie bardziej wygodne z dużą ilością subskrypcji. Natomiast jeśli chce się przyoszczędzić, myślę jednak, że te $15 na Netflix to każdy ma tego swojego Netflixa. Także powiedziałabym, że $15 właśnie na same subskrypcje. Słuchajcie, a ja już tutaj jestem pod tą słynną giełdą nieruchomości nowojorską i naprzeciwko tej giełdy stoi ta silna dziewczyna. Pokazałam Wam mniej więcej, ile wynosi właśnie takie życie, takie przetrwanie w Nowym Jorku. Także macie tutaj kwotę do przetrwania i macie kwotę wygodnego życia. Przypomnę jeszcze tylko to, co mówiłam na samym początku. Płaca minimalna $15 za godzinę, czyli tygodniowo $600. Po podatkach powiedzmy $420. $420 razy 4 mniej więcej, czyli $1680 netto się zarabia na płacy minimalnej w Nowym Jorku. Razem z dziewczynką żegnam się z Wall Street i dziękuję za obejrzenie tego odcinka Polki w Ameryce. Pa! Zapraszam do Nowego Jorku.